Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj pokażę, jak zrobić przepyszny sernik, taki domowy sernik z domowego przepisu. Wygląda on w ten sposób, jest naprawdę przepyszny, polecam. Zabierajmy się do pieczenia. Zaczynamy od spodu, to będzie ciasto kruche kakaowe. Mieszamy proszek do pieczenia z mąką. Jeżeli prostsza wersja, którą też zrobiłem tutaj, akurat nie będę pokazywał w filmie, bo by za długo trwało, po prostu można pokruszyć swoje ulubione herbatniki, dodać masła, tak żeby to wszystko zespoiło i bez problemu, już bez żadnego zapiekania, bez problemu to można piec. I powiem, że wychodzi bardzo dobrze. To jest dosyć popularny sposób pieczenia, szczególnie tutaj w Wielkiej Brytanii. Wiele przepisów właśnie jest takich na herbatnikach. Powracając do naszego przepisu, dodajemy masło, jajka z żołdkami. Ja powiem tak, że tutaj w tym przepisie akurat, znaczy w tym wideo, mam przepis, to jest przepis, który mi mama dała, natomiast ona ma większą blachę. I w związku z tym moja blacha jest troszkę mniejsza. Ja sobie nie spisałem wymiaru blachy i ten spód jest delikatnie za gruby, aczkolwiek ciągle jest bardzo dobry. Także ja podam zmniejszone troszkę w opisie, dlatego nie mówię tutaj dokładnie jakie są proporcje. One się będą troszkę różnić w tym, co jest w opisie. Tutaj to, co jest, to jest tak, 400 gramów mąki, 3 żółtka, 1 jajko, 2,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 160 gramów masła, 2 kopiaste łyżki kakao. I to wszystko mieszamy, zagniatamy. To ciasto będzie takie trochę twarde, ono nie będzie takie miękkie, natomiast takie ma być. I to ciasto będziemy zapiekać przez jakieś 10-15 minut. Ale najpierw je trzeba położyć na blaszce. Więc tak, można wałkować, oczywiście, natomiast ja lubię w ten sposób. Po prostu rozkładam na blaszce, to będzie nierówne, ale właśnie o to chodzi, żeby to nie było takie równe jak ze sklepu, z cukierni, gdzie wszystko jest równiutkie. To chodzi o to, że jak później przekroimy to ciasto, żeby one miało taką strukturę. Rozdzielamy białka od żółtek, co jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie było ani trochę żółtka w białku. Odwrotnie, nie ma problemu. Ale żeby nie było nic żółtka w białku, będziemy ubijać te białka na pianę, na taką gęstą, sztywną pianę. Jeżeli będzie albo trochę wody, albo trochę oleju w misce, albo będzie trochę żółtka, nie ubije się. Ja już to przeszedłem. Także jak jeszcze kiedyś nie wiedziałem, czemu się nie ubija, to sam do tego doszedłem. Widzicie, piana ma być po prostu taka gęsta. Odstawiamy ją na bok i robimy. Teraz będziemy mieszać najpierw cukier z masłem i będziemy go rozcierać tak prawie do białego, żeby ta masa była prawie biała. Co jest ważne, żeby to masło było bardzo miękkie. Ja je zostawiam w temperaturze pokojowej, ale tak czy inaczej później kroję i na chwilkę, ale to dosłownie na chwilkę do mikrofali, żeby ono zmiękło. Nie ma się roztopić w żadnym wypadku, ma tylko zmięknąć delikatnie. I dzięki temu ono jest bardzo miękkie i łatwo się później rozrabia. Na początku mniejsze obroty, no bo to żeby się nie rozprysło,
a potem na najwyższych obrotach, tak żeby się zmieniło kolor, żeby było takie puszyste. Zmieniło kolor, widzicie. I oczywiście to wideo za każdym razem przyspieszam, żeby nie trzymać Was tutaj, jak się ubija masło. Widzicie, to masło jest, no, oczywiście będzie żółte ciągle, ale robi się kolor coraz jaśniejszy, tego masła jest coraz więcej i ono się robi się takie pulchne. Teraz po trochu, po jednym żółtku dodajemy, aż do nie dodamy wszystkie i dodajemy ser. Z tym, że w tej misce to nam się nie zmieści za bardzo. Ona zacznie uciekać, więc muszę przerzucić do innej miski i takim ręcznym robotem to ubić. I to ma być takie właśnie miękkie, puszyste piana z tego. No może nie piana, bo to piana nie wyjdzie, ale taki krem puszysty. No widzicie, prawie jak taka bita śmietana. No w sumie bardzo podobna konsystencja. Będzie jak już cały ser dodamy. Ja dodaję 2 kg sera, no ale tak jak mówię, trochę mi zostało, ale to co mi zostało, to zrobiłem z tego kolejny sernik w małej blaszce właśnie na tym spodzie z herbatników. O, i widzicie, ten ser musi być dokładnie wymieszany. To jest taka dokładnie bita śmietana. I teraz będziemy musieli wmieszać tą pianę. Najlepiej byłoby trochę najpierw tej piany, tej masy tutaj dać do piany i potem wszystko przelać. Natomiast ona trochę naszła wodą, ponieważ czekaliśmy zbyt długo. Dlatego ja tej wody nie chcę wrzucić. Dlatego całą pianę dam tutaj do środka. Zobaczcie, jaki taki ładny krem wychodzi. Pulchny. O, i tą pianę tutaj wrzucę. Jest tak naprawdę trochę za dużo. Nie dam jej całej. I na spodzie, jak widać, tam naszło wodą. I tego nie chcę mieć w tym serze. O, i delikatnie mieszamy, żeby nie przemieszać. Tak zagarniamy. No i wykładamy to na blaszkę. Trzeba pamiętać, że nam to urośnie, więc to nie może być czubato, bo wtedy wypłynie. Także trzeba trochę zostawić, żeby nie dawać po brzegi. O, a z reszty zrobię kolejny sernik. I teraz tak, temperatura 180 stopni, góra, dół. Pieczemy przez około godzinę. Wcześniej ten spód zapiekałem jakieś 15 minut. Tylko tak jak mówię, on był troszkę grubszy, ale 10 minut przy takim cieńszym powinno wystarczyć. No i zobaczcie, bardzo ładnie wyszedł. Ja już wyłożyłem sobie na deskę, żeby lepiej kroić. Te boki, bo w środek trochę opadł, zawsze opada. Boki, no zobaczcie, one niby są takie nieładne, ale na pewno będą zjedzone. I pokroiłem to, co muszę powiedzieć. Zapomniałem dodać kaszki mannej, mąki kukurydzianej, nie kukurydzianej, tylko kaszki mannej i mąki ziemniaczanej po 2 łyżki. Dlatego on się troszkę kruszy i się popękał. Natomiast w smaku jest może nawet lepszy, powiem. Wcześniej właśnie piekłem z tego przepisu dokładnie tak, jak ma być. I ten jest, powiem, że nawet chyba lepszy. Słuchajcie, wyszło bardzo ładnie. Teraz czas, żeby spróbować.
Spód jest troszeczkę za gruby, ale to dlatego, że miałem za małą blachę. Także w przepisie będzie, dodam w opisie odpowiednie proporcje, wielkość blachy, także będzie troszeczkę mniejszy. Natomiast ser, rewelacja. Naprawdę jest taki soczysty, dobrze nawilżony, nie jest za słodki, jest super. Także polecam. Ja sobie idę to zjeść z kawą i zapraszam do subskrypcji.